Teraz podniesiemy ramiona. Pozycja Chengbao Zhuang. Ona jest wykorzystywana częściej i jest główną pozycją wykorzystywaną przez większość ćwiczących. Kąt ugięcia łokcia tutaj jest mniejszy, około 90 stopni. Odległość między dłonią a ciałem określa się jako jedną stopę. Odległość między palcami obydwu dłoni to około 2 szerokości dłoni. Barki rozluźnione, łokcie opuszczone, jednocześnie skierowane na zewnątrz. Wewnątrz jakbyśmy coś obejmowali. Równocześnie na zewnątrz też czujemy pewną siłę, jakby coś nas obejmowało. Pozycję tą określamy jako Chen Bao. Chen rozpieranie na zewnątrz, Bao obejmowanie. Przy czym obejmowanie jest tutaj tą główną intencją. Mówi się 6 czy 7 części obejmowania, 3 części rozpierania. Ramiona jak poprzednio, jak gdyby były podpierane przez coś, dzięki czemu łatwiej nam się zrelaksować, weźmiemy nadmiar napięcia, zachowujemy tylko to napięcie, które jest potrzebne do utrzymania pozycji, o którym to napięciu mówimy, że to jest relaks, że jesteśmy rozluźnieni. Oczywiście nie jesteśmy zupełnie rozluźnieni, ale jesteśmy rozluźnieni w tym sensie, że wyeliminowaliśmy tą część napięcia, która jest nadmierna, która jest zbędna. Pod pachami również jakbyśmy przytrzymywali piłeczki, baloniki delikatnie, nie ściskając, ale i nie wypuszczając. Palce dłoni są rozpostarte i też można tutaj wyobrazić sobie, że pomiędzy nimi przytrzymujemy maleńkie baloniki, takie pęcherzyki, delikatnie, nie ściskając, ale i nie wypuszczając. Troszkę większa piłeczka, balonik między palcem wskazującym a kciukiem. Pomiędzy nogami też szereg takich piłek, baloników, które przytrzymujemy delikatnie, nie ściskając, ale i nie wypuszczając. Stopniowo w całym naszym ciele zaczyna się pojawiać takie odczucie delikatnej, elastycznej siły. Stan relaksu, który nie jest bezwładnością, zupełnym luzem, ale jest to taki stan sprężysty, elastyczny, odczucie, które nazywamy odczuciem siły, z którym pracujemy w dalszych ćwiczeniach. Możemy przyjąć którąś z pozycji, o których mówiliśmy poprzednio, na przykład Duobao Zhuang, na przykład Chengbao Zhuang. Jeżeli się zmęczymy, barki nadmiernie napięte zaczynają boleć, możemy dać im odpocząć, przechodząc do pozycji Xuxi Zhuang. Z tym, że nie należy od razu w momencie, jak się pojawia jakieś odczucie, że jesteśmy zmęczeni, opuszczam ręce. Bardzo często jest to taki wyraz jakiegoś zniecierpliwienia, tylko tak naprawdę tam nas nic nie boli, nie jest źle, jesteśmy w stanie kontynuować ćwiczenie, ale nie, już wystarczy. Więc nie od razu, gdy nam przyjdzie do głowy myśl, że może opuśćmy ręce, je opuśćmy, ale pomyślmy, zastanówmy się, starajmy się poczuć, czy rzeczywiście jesteśmy zmęczeni, czy rzeczywiście jest taka potrzeba. I bardzo często się okazuje, że wcale nie, tylko to był taki jakiś nagły impuls w umyśle, że zmęczony jestem, opuszczę ręce. A gdy się na tym skupimy, okazuje się, że bez problemu możemy kontynuować ćwiczenie w pozycji właściwej. A więc ta pozycja 3, może przyjmiemy tą pozycję tym razem. Relaks, wyciszenie, skupienie. Uwaga obejmuje całe ciało. Odczucie
pewnej takiej sprężystości równocześnie naszego ciała. Wewnątrz ramion jakbyśmy obejmowali coś krągłego, nasze ramiona jak gdyby były przez coś podtrzymywane. Między nogami też coś sprężystego przytrzymujemy, siedzimy na czymś sprężystym, a głowa jakby też coś tutaj unosiła z przodu, z tyłu, z lewej, z prawej strony. Wszędzie takie odczucie relaksu, ale równocześnie pewnej takiej delikatnej, sprężystej siły. Oddech swobodny, płynny. Mówiliśmy o tym, że jeżeli trudno nam zachować relaks, możemy wykorzystać różne formy wyobraźni, skojarzeń, które nam ten relaks ułatwiają, czy gdy rozpraszamy się, zaczynamy myśleć o czymś innym, również skupienie się, wyobrażenie sobie czegoś pozytywnego, przyjemnego jest takim narzędziem pomocniczym, zwłaszcza w pierwszej fazie nauki. Później w coraz mniejszym stopniu jest to potrzebne, ten stan skupienia, wyciszenia, relaksu równocześnie staje się coraz bardziej naturalny. Natomiast jeżeli chodzi o osoby początkujące, to bardzo często pojawiają się natarczywe myśli, natłok myśli. Także często jest potrzeba wykorzystania pomocniczo jednego z tych tak zwanych narzędzi, bo to, o czym teraz mówimy, to nie jest tutaj cel, a po prostu pewne środki, które są wykorzystywane pomocniczo. Jeżeli nurtują nas jakieś problemy, ciągle myślimy o domu, o pracy i tak dalej, możemy wykorzystać wyobrażenia, o których mówiliśmy wcześniej, czyli jesteśmy w pięknym otoczeniu, jesteśmy w wodzie, skupiamy się na tym, myśli na inne tematy słabną. Możemy też spróbować nabrać pewnego dystansu do tych codziennych problemów, myśli o nich. Na przykład wyobrażając sobie, że udaliśmy się gdzieś bardzo daleko, wyjechaliśmy na wakacje, na piękny atol na południowym Pacyfiku. Jest pięknie, jesteśmy odlegli od naszego domu, od naszej pracy, od tych wszystkich spraw. Albo udaliśmy się w Himalaje, wspinamy się na Mount Everest, jesteśmy wysoko, daleko, odlegli od ludzi, od wszystkiego. Jeżeli taka myśl, takie skojarzenie nam pomoże, to fajnie, wykorzystamy je, nie myśląc o tym zbyt intensywnie, wyciszamy się trochę, kontynuujemy ćwiczenie. Natomiast jeżeli to nie pomaga danej osobie, to ta osoba nie powinna się starać usilnie sobie to wyobrażać, bo tylko wzmaga napięcie i te myśli w dalszym ciągu są silne, a spróbować jakiejś innej metody, innego środka. Każdy w jakimś stopniu wie, co mu pomaga zrelaksować się, co mu pomaga się skupić. Wiele osób dzisiaj nie wie, nie czuje tego, więc takie osoby stopniowo powinny się uczyć, rozróżniać, kiedy są zrelaksowane, kiedy są skupione, kiedy są wyciszone, z jakimi skojarzeniami wiążą się te odczucia i w ten sposób stopniowo rozwijać umiejętność relaksacji.